W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o prześladowaniach ludzi związanych z sanacyjnym obozem przez generała Władysława Sikorskiego. Dowiecie się między innymi o tym, jak wyglądał ich pobyt w obozach w Cerizon i na wyspie Bute. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. Gdy we wrześniu 1939 roku generał Władysław Sikorski przekraczał rumuńską granicę, był przekonany, że sanacja nie ma już żadnego prawa do objęcia jakichkolwiek stanowisk w przyszłym polskim rządzie. Sikorski wierzył, że teraz nadchodzi jego czas, ale też wiedział, że aby zdobyć pełnię władzy, musi wyeliminować ludzi sanacji, którym także udało się opuścić Polskę. Pierwszym zadaniem, jakie Sikorski postanowił zrealizować, było wyłączenie z gry urzędującego prezydenta Ignacego Mościckiego, który wraz z rządem i naczelnym wodzem, marszałkiem Edwardem Rydzem-Śmigłym, znaleźli się w Rumunii. Ta ostatnia, zgodnie z oświadczeniem wydanym przez rumuńskiego ambasadora Gheorghe Grigorcea, miała zapewnić im swobodny tranzyt przez swoje terytorium. Ale tak się nie stało, bo zostały one internowane. Wiele wskazuje na to, że postawa Rumunów wobec polskich władz była wynikiem presji wywartej na nich przez Sikorskiego i ambasadora Francji Leona Noela. W każdym razie, w zaistniałej sytuacji, zgodnie z konstytucją, urzędujący prezydent Mościcki zmuszony był wyznaczyć swojego następcę. Został nim ambasador Polski w Rzymie generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski, polityk bardzo mocno kojarzony z osobą marszałka Piłsudskiego, o którym opowiadałem Państwu w jednym z moich poprzednich filmów. Ta kandydatura spotkała się jednak ze sprzeciwem zarówno Sikorskiego, jak i Francuzów. Dla tych ostatnich Sikorski wydawał się optymalnym kandydatem na nowego polskiego premiera. Sikorski był łatwy do sterowania zarówno ze względu na chorobliwe ambicje, jak i swoją spolegliwość wobec Francuzów. Te czynniki okazały się kluczowe, gdy 20 września 1939 roku Sikorski znalazł się w Bukareszcie, gdzie zamieszkał we francuskiej ambasadzie. W ciągu 2 następnych dni odbywały się tam narady, w których obok Sikorskiego i Noela uczestniczył ambasador Stanów Zjednoczonych Antony Drexel-Bidl i polski atasze wojskowy w Rumunii Tadeusz Zakrzewski. Oprócz wielu strategicznych postanowień, jakie podjęte zostały w tym gronie, Sikorski wydał również Zakrzewskiemu zalecenia dotyczące selekcji polskich uciekinierów zmierzających do Francji. Nie mogli znaleźć się wśród nich przedstawiciele rządu ani ugrupowań z nim związanych. Ciąg dalszy tej selekcji nastąpił 4 dni później, gdy Sikorski znalazł się w Paryżu. 25 września nakazał swoim współpracownikom podjęcie działań mających zdyskredytować Wieniawę Długoszowskiego. Współpracownicy Sikorskiego zaczęli więc kolportować informacje, jakoby Wieniawa Długoszowski był alkoholikiem, erotomanem, uzależnionym od hazardu i narkotyków, a co jeszcze gorsze, miał sprzyjać włoskim faszystom, czego dowodem miały być jego poufne kontakty z szefem włoskiego MSZ, hrabią Galeazzo Ciano. Pomimo że zarzuty te były nieprawdziwe, spowodowały, że Wieniawa Długoszowski sam zrezygnował z fotela prezydenta. W rezultacie tego nowym prezydentem został były marszałek Sejmu Władysław Raczkiewicz. Ten ostatni, będąc pod silną presją Francuzów, wyznaczył na nowego premiera Sikorskiego.
który został również ministrem spraw wojskowych, a niebawem także naczelnym wodzem. W ten sposób Sikorski osiągnął to, czego chciał najbardziej – władzę i to niemal absolutną. Gdy został premierem, zaczął się kolejny etap selekcji polskich kadr, zarówno tych wojskowych, jak i tych cywilnych, które znalazły się we Francji. Najpierw postanowił poszukać winnych klęski wrześniowej. Już w październiku 1939 roku powołał specjalną komisję do zbadania jej przyczyn, na czele której stanął generał Józef Haller. Kilka miesięcy później powołana została kolejna komisja, która miała przygotować materiały do procesu przywódców sanacji. Utworzono również biuro rejestracyjne pod kierownictwem pułkownika Fryderyka Maliego, które miało odpowiadać za sprawy personalne. W rzeczywistości jednak całością spraw personalnych w wojsku kierował zaufany Sikorskiego, pułkownik Izydor Modelski, który miał osobiste porachunki z sanacją. Selekcję kadr wojskowych umożliwiało Sikorskiemu to, że dzięki objętym stanowiskom mógł on kontrolować w armii niemal wszystko. Do tego zadania dobrał sobie zaufanych ludzi, zazwyczaj skrzywdzonych przez sanację. Obrazem ich podejścia do problemu mogła być scena, jaka miała miejsce podczas pierwszego spotkania pułkownika Modelskiego z pułkownikiem Tadeuszem Tokarzem, przywołana we wspomnieniach pułkownika Mariana Romejki, polskiego attaché w Rzymie. Tokarz miał wówczas rzec do Modelskiego: Iziu, Iziu, nareszcie u władzy, ale my tym synom teraz pokażemy. I rzeczywiście pokazali. Każdy przybywający do Francji polski oficer musiał poddać się weryfikacji i dopiero po stwierdzeniu jego lojalności mógł wstąpić do tworzącej się polskiej armii. Jak wspominał po latach generał Marian Kukiel, w Paryżu, w koszarach w Bessières miał miejsce czyściec z tak zwanej weryfikacji oficerów. Powołanie do wojska uzależnione było nie tylko od wyjawienia własnej roli w kampanii wrześniowej, ale także żądano relacji na temat roli w niej innych oficerów. To zraziło wielu wojskowych, zarówno do armii, jak i do samego Sikorskiego. Metody biura personalnego budziły powszechny niesmak wśród polskich wojskowych we Francji. Generał Józef Zając, były dowódca sił powietrznych, oceniał je tak. Akcja rejestracyjna rozbujała orgię insynuacji, oskarżeń, często zupełnie nieuzasadnionych. Obniżała dyscyplinę i stwarzała nieufność. Tym bardziej, że składającym fałszywe i oszczercze meldunki zagwarantowano bezkarność. Już kilka dni po objęciu stanowiska premiera Sikorski zwrócił się do władz francuskich z prośbą o wydzierżawienie więzienia dla winnych klęski wrześniowej. Gdy te odmówiły, w Cerizon koło Angers utworzono ośrodek zborny rezerwy oficerów, do którego kierowano oficerów związanych z sanacją, zwłaszcza tych, którzy zaliczali się do sanacyjnej elity. Do ośrodka trafili między innymi tacy ludzie jak generał Stanisław Rupert, lekarz Piłsudskiego, generał Stanisław Kwaśniewski, prezes Ligi Morskiej i Kolonialnej, generał Ludomił Rajski, były dowódca lotnictwa i porucznik Ludwik Łubieński, szef kancelarii Józefa Beka. Chyba najbardziej skompromitowanym oficerem, którego osadzono w Cerizon, był generał Stefan Dąb-Biernacki, który w czasie kampanii wrześniowej dwukrotnie zbiegł z pola walki. Łącznie w Cerizon znalazło się 69 oficerów. Otrzymywali oni jedynie połowę żołdu, z którego musieli opłacić kwatery. Musieli też codziennie meldować się komendantowi ośrodka, pułkownikowi Kazimierzowi Rumszy. Cały czas byli
bezczynni, co tylko pogłębiało ich frustrację. Kampania francuska okazała się wielkim ciosem dla Sikorskiego, który nie zadbał należycie o ewakuację polskich żołnierzy do Wielkiej Brytanii. W rezultacie tego z prawie 90 000 żołnierzy zdołano ewakuować z Francji na wyspy niecałe 20 000. Prezydent Raczkiewicz usiłował zdymisjonować za to Sikorskiego, ale tę inicjatywę zablokowali Brytyjczycy, dla których Sikorski także był wygodnym premierem. Ten ostatni bardzo szybko powrócił do praktyk stosowanych już we Francji zwalczania politycznych przeciwników. Tymczasem nastroje wśród polskich żołnierzy w Wielkiej Brytanii były fatalne. Powszechnie obwiniali oni Sikorskiego o utratę polskiej armii, którą sformowano we Francji. Sikorski przystąpił więc do działania. Na posiedzeniu Rady Narodowej oświadczył, że ci, którzy robią w wojsku intrygi, znajdą się w obozie koncentracyjnym. Taki obóz powstał w Rothesay na wyspie Bute w Szkocji. Jego komendantem został generał Bronisław Jacyna-Jatelnicki. Nie był to obóz koncentracyjny w dosłownym znaczeniu. Warunki były w nim dość przyzwoite. Oficerowie mieszkali w wynajętych kwaterach. Dostawali też wyższe uposażenie niż w Cerizon. Poddawano za to cenzurze ich korespondencję. Również ucieczka nie wchodziła w rachubę, bo cały teren był otoczony wodą. W Rothesay znaleźli się ci, których określano zazwyczaj jako alkoholików, hazardzistów i erotomanów. Jak absurdalne były to zarzuty, może świadczyć przypadek kapitana Sergiusza Niedzielskiego, który oskarżony o pijaństwo, karciarstwo i erotomanię skwitował te zarzuty tak. Oświadczam, że w ogóle nie piję alkoholu. W karty grać nie umiem. A co się tyczy zarzutu erotomanii, to zboczenia takiego nie mam. Tych, którzy byli bardziej zbuntowani, określano jako przejawiających patologiczną nienawiść do naczelnego wodza i jego otoczenia i umieszczano w Tynabrück, drugim obozie, którego komendantem był pułkownik Władysław Spałek. Kilkadziesiąt dużych namiotów otoczono tam drutem kolczastym, a całości pilnowały narożne wieżyczki strażnicze. Warunki bytowania w Tynabrück były okropne. Wśród izolowanych w tym obozie znaleźli się też agenci, którzy mieli śledzić wszystkie poczynania osadzonych. Ale takie praktyki były również w Rothesay. Nigdzie nie zapisano, ilu oficerów przeszło przez obóz w Tynabrück. Wiemy jedynie, że przez Rothesay przeszło co najmniej 1700 oficerów, w tym 20 generałów. Największym problemem dla przebywających w obu obozach była ich bezczynność, która powodowała depresję i bardzo często samobójstwa. Nie wiemy dokładnie, ile ich było, ale wiemy, że były. W końcu sprawą Rothesay i Tynabrück zainteresował się brytyjski parlament. 17 lutego 1942 roku podczas posiedzenia Izby Gmin poseł Partii Pracy McKinley zwrócił się do ministra wojny Davida Margesona z zapytaniem, na jakich podstawach kilkuset Polaków jest internowanych na Bute i dlaczego nie mogą oni walczyć po stronie sprzymierzonych. Jakby tego było mało, sami internowani zaczęli wówczas wysyłać listy do brytyjskich władz, skarżąc się w nich na swój los. Sprawa stała się więc głośna i zaczęła uwierać Brytyjczyków. W rezultacie tego zaczęli oni wywierać presję na Sikorskiego, aby ten zlikwidował obozy. Ostatecznie dopiero po jego śmierci we wrześniu 1943 roku polskie władze podjęły decyzję o ich ostatecznej likwidacji. Cała ta historia pokazuje, że Sikorski w czasie wojny bardzo szybko wszedł w buty swojego największego politycznego wroga Józefa Piłsudskiego. Jak napisał po latach,
Kajetan Dzierżykraj-Morawski, były polski ambasador w Paryżu. Sikorski podświadomie szukał tej władzy i tego autorytetu, jakim rozporządzał i jakim gnębił go Piłsudski. Oparł się więc na wrogach sanacji, z których wielu rzeczywiście było przez nią prześladowanych. Zarówno oni, jak i on sam szybko poczuli chęć odwetu na swoich politycznych przeciwnikach. Ośrodki w Cerizon, Rotessy i Tajnabruj stały się przykładem tego odwetu. W następnym moim filmie opowiem Państwu o prześladowaniach ludów afrykańskich przez Niemców na początku XX wieku. To były czasy, kiedy niemiecka II Rzesza posiadała w Afryce swoje kolonie i Niemcy dopuścili się tam straszliwych zbrodni, o czym świat dzisiaj zapomniał. Ten film zatytułowałem Wprawka do Holokaustu. Jak Niemcy wymordowali afrykańskie plemiona. Gorąco zapraszam do oglądania. Edward Reed to amerykański historyk, który bardzo aktywnie broni prawdy o historii Polski w internecie i social media. Jego publikacje są o tyle ważne, że dzisiaj jesteśmy świadkami przekłamywania historii Polski na światowej arenie, z czym walczymy. Dlatego zwracam się do Państwa z gorącym apelem o wsparcie jego publikacji. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się w opisie pod filmem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski, a także srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, pan Michał Rychwalski, pan Dariusz Wietrzykowski, pan Dariusz Czarnotta, pan Artur Drogosz, pan Arkadiusz Strykowski, pan Piotr Kos, pan Artur Biegała, Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.